Dzień dobry, ja się nazywam Andrzej Rusin z Lubelskiego Festiwalu Filmowego, a naszym gościem jest Mateusz Lachowski, reżyser filmu Żelazne numery. Dziękuję. Proszę, Mateusz, powiedz, dlaczego ten film, dlaczego on Ci służył, nie? Dlaczego zdecydowałeś się na ten temat, jak na niego trafiłeś? Ten film dlatego, że wydaje mi się, że sama tematyka wojny na Ukrainie jest bardzo istotna, zwłaszcza dla nas, dla Polaków. W naszym kraju jest to jakiś taki ważki temat, bo jesteśmy sąsiadami, jesteśmy blisko, ten konflikt nas bezpośrednio w jakiś sposób dotyka, a mnie po prostu osobiście interesowało zawsze, interesuje to, jak ludzie radzą sobie z takimi rzeczami jak wojna, bo wydaje mi się, że po prostu w ogóle ten temat już nas bezpośrednio w XXI wieku w Europie Zachodniej czy środkowo-zachodniej nie dotyka, a jednak tak się złożyło w ostatnich latach, że wielka geopolityka nas wepchnęła w coś takiego i jesteśmy bezpośrednio świadkami konfliktu właśnie w Europie, który bezpośrednio obok nas. Mnie po prostu osobiście to dotknęło w taki sposób, że ja miałem kolegę na pierwszych studiach, kiedy studiowałem prawo, miałem kolegę, który pojechał na front na Ukrainie, stamtąd pochodził i zginął. Mnie też to jakoś tam dotyka, dlatego że ja jestem sam ze wschodu, urodziłem się w Lublinie, ale mój dziadek uciekał z Wołynia, cała moja rodzina jest z Kresów Wschodnich tak zwanych kiedyś, więc ja gdzieś z językiem rosyjskim, ukraińskim i z samą Ukrainą miałem jakiś kontakt przez całe życie, więc mnie to interesowało. Miałem też kolegę, który gdzieś tam był na Majdanie i też dużo na ten temat słyszałem, więc bardzo interesowało mnie to, że obok mnie właściwie dzieją się rzeczy, które są zupełnie inne od życia, które ja prowadzę, które nie do końca rozumiem. W trakcie realizacji tego filmu okazało się, że one są jak najbardziej bliskie, jak najbardziej zrozumiałe i gdzieś tam w mojej opinii możliwe także te sytuacje, które się dzieją, sama wojna, konflikt zbrojny, problem z demokracją, bo ta wojna przecież wzięła się z tego, z jakiegoś protestu, z jakiejś próby demokratyzacji tego kraju. To wszystko dotyczy też mnie i może dotyczy mojego kraju, więc po prostu wydawał mi się to ważki temat. Miałem jakieś takie, wewnętrzne przeczucie, że trzeba, że jeżeli jest taka możliwość, bo wydaje się wszystkim zawsze, że Donbas nie jest wcale daleko, nie? To jest 1600 kilometrów. Удивительно, как она еще не отстрелила по фоткам в Фейсбуке, где я на ширике. Мамка узнала классно. Что истерику построила. Говорю, у меня две плохие новости, рассказываю, что и татуху набил, и война. Zaszło больше Po prostu wydaje mi się to temat w jakiś sposób ważny, który nas dotyka bezpośrednio, mnie, jest blisko mnie, dzieje się blisko mnie i że miałem możliwość spróbować zrobić na ten temat film, to postanowiłem to zrobić. Mi się wydaje, że z filmem to jest trochę jak z uczuciem. Jeżeli czujesz, że coś chcesz zrobić, to nie ma... To jest coś tak osobistego, realizacja filmu, to wymaga tyle czasu, tyle emocji, tyle też stresu, że albo czujesz, że masz w to wejść, albo nie. I dodatkowe problemy i to, że jest dużo kłopotów, no to po prostu zależnie od tego, jak mocno jest to uczucie i ta potrzeba realizacji tego filmu, no to one są tylko takimi dodatkami. Albo po prostu ci naprawdę na czymś zależy. Mówię, to wydaje mi się, że uczucie, czy przyjaźń, czy relacja jakaś miłosna jest dobrym porównaniem, bo po prostu są takie sytuacje, kiedy jest ciężko, jak ci zależy, no to próbujesz to jakoś przebić i w tym wypadku wiedziałem, że będzie ciężko zrealizować film, który będzie w kraju ogarniętym, może nie ogarniętym wojną, ale w tym rejonie, gdzie w tym kraju akurat jest konflikt zbrojny. To będzie trudne do realizacji, ale gdzieś miałem takie przeczucie, że trzeba spróbować i że będzie z tego jakaś satysfakcja, będę z tego zadowolony, po prostu warto. No i wydaje mi się, że za tym warto iść, jeżeli się realizuje jakieś filmy. Powiedz proszę, jak do tego doszło, jak trafiłeś na ludzi, którzy doprowadzili cię do miejsca, gdzie nakręciłeś film? Jakie były twoje relacje z kadrą w tym miejscu i z ochotnikami, z sanitariuszami, którzy tam przechodzą kurs? W banalny sposób. Po prostu
z racji na to, że chciałem po prostu to zrobić, no to nie ma trochę za bardzo innego, mam wrażenie, w filmie dokumentalnym, nie ma innej możliwości, jak znaleźć bohatera, albo bohaterów, albo miejsce, temat, konkretny temat i po prostu zdokumentować go. I ja po prostu znalazłem operatora, który też miał zajawkę na ten temat, na temat w ogóle Ukrainy, ale też tego konfliktu. I pojechaliśmy, wsiedliśmy w mój samochód, wzięliśmy jego kamerę, pojechaliśmy do Kijowa. W Kijowie, w Weteran Hubie, w takim jakby stowarzyszeniu, gdzie działają weterani wojenni, poznaliśmy dziewczynę, która tam siedziała na recepcji. Ona nam dała kontakt do innej dziewczyny, która była jakby czymś w rodzaju rzecznika prasowego tego batalionu ochotniczych sanitariuszy. No i ja zacząłem SMS-ować z tą dziewczyną i w trakcie tej rozmowy okazało się, że ona jest w tej chwili na froncie i po prostu może się ze mną spotkać za parę dni, jak z tego frontu, z tej tury wróci. My się po prostu umówiliśmy tam kilkaset kilometrów dalej, czyli za Dniepropietrowskiem, już bardzo blisko jakby Donbasu, już właściwie na granicy z Donbasem, w tym obwodzie dniepropietrowskim, na spotkanie. Tam się spotkaliśmy z nimi i no, słowa do słowa jakoś polubiliśmy się, zaufaliśmy sobie i oni wiedzieli, że nam na czymś zależy, na jakiejś prawdzie, że nas to dotyczy i chcemy coś dobrego zrobić z tym filmem, a na pewno nic złego i chcemy być uczciwi w stosunku do nich i że to jest ważny temat, a im zależy na tym, żeby o tym mówić, no bo po prostu są troszkę zostawieni sami sobie, jakby nie mają pieniędzy, nie mają wsparcia, zasadniczo nikt im nie pomaga, po prostu ta wojna się toczy i to jest tylko ich problem, a nie całego świata. Więc zależało im też i zależy im na tym, żeby o tym głośno mówić, żeby ktoś o tym wiedział. Więc się też na to zgodzili i pozwolili nam uczestniczyć w takim szkoleniu. I zaczęliśmy to szkolenie obserwować. Poznaliśmy tą kadrę, w jakiś sposób też sobie zaufaliśmy. I tak to po prostu poleciało. Jakby ja miałem takie głębokie poczucie, że ja muszę ten film realizować w taki sposób, że on jest trochę obserwacją, taką osobą z boku, że to nie może być taki klasyczny film w takim starym jakby stylu, że tam mają być jakieś wywiady, zbliżanie się do bohaterów, tylko że właśnie ja jestem kimś z zewnątrz i tego zewnątrz nie przełamię przez 3 tygodnie czy przez miesiąc przebywania tam. No najuczciwiej będzie po prostu obserwować tych ludzi z zewnątrz, jakby żeby ta kamera też była z nimi, ale była w jakiś sposób z zewnątrz, żeby nie zawsze być z ich emocjami. I też, żebym taką starą metodą, którą jakby uczą nas też w szkole filmowej w Łodzi, ale ogólnie jakby wydaje mi się, ona jest zawsze słuszna, że bohater musi chcieć, jakby musisz mieć poczucie realizując film, że ten bohater, który będzie go później oglądał, będzie może z niego niezadowolony, ale na pewno go zaakceptuje i że przedstawisz go w uczciwy sposób. Więc ja też z nimi dyskutowałem, co oni chcą powiedzieć, co nie. Dużo rzeczy do tego filmu nie weszło, ponieważ były dla nich jakoś za bardzo osobiste, zwłaszcza tej kadry, która przygotowywała tych sanitariuszy. A jeśli chodzi o kadrę tych 3 szkoleniowców, te 3 osoby, tych 3 mężczyzn, którzy prowadzili to szkolenie, czyli o Sobola, o Kabana i o starszego, jak to my starszyna mówiliśmy na niego, to oni, no to byli żołnierze, jakby w ten czy inny sposób oni są frontowcami, jakby osobami, które już były na froncie. To w ogóle tak to tam wygląda, że wszystkie te osoby, które uczestniczą w tym szkoleniu, one pojechały już, rozmawiamy rok po tym, jak te zdjęcia miały miejsce, ponad rok. Więc większość tych osób, może poza tam 2 wyjątkami, z tego co wiem, to oni wszyscy pojechali w strefę działań wojennych i to jakby też ten film o tym w sumie jest. To miała być taka pierwsza część. Kolejną chcielibyśmy zrealizować, ale nie jesteśmy w stanie z racji na koronawirusa, że oni pojadą na ten front. I teraz jest tylko kwestia pytania selekcji tak zwanej. Czy oni fizycznie dadzą radę działać stricte w okopach na froncie, na samej linii frontu i będą wychodzili z tych okopów, żeby ratować żołnierzy i ludzkie życia, jak to oni mówią, bo to jest w ogóle hasło tego batalionu, żeby ratować ludzkie życia. To jest jakby jakaś taka dewiza podstawowa, żeby ratować. I oni nie tylko ratują Ukraińców, tylko też zdarzały się sytuacje, gdzie pomagali separatystom rannym, ale przede wszystkim jakby ta selekcja polega na tym, że jak albo idziesz po prostu do okopu, bo jesteś na tyle silny fizycznie i dajesz radę po tym szkoleniu, albo idziesz do szpitala
i gdzieś niedaleko frontu, obok, i też pomagasz ludziom, którzy do tego szpitala przyjeżdżają. To nie jest tak, że ci ludzie tam jadą. Każdy może przejść takie szkolenie, prawda, jeżeli chce. Tylko jakby nie każdy tam pojedzie, ale w większości oni jadą, bo kadra nie jest jakby, to nie jest tak, że oni mają z kogo wybierać. Jakby nie mają. Jakby ci ludzie, którzy chcą jechać, to jadą i w jakiś sposób pomagają. Zresztą to jest też główna motywacja wszystkich ludzi, którzy tam byli, tak jak z nimi rozmawiałem, że oni chcą się na coś przydać, oni chcą jakoś pomóc, oni czują, że ta wojna jest ich, że ona ich bezpośrednio dotyka. Część z tych ludzi kogoś straciła na tej wojnie albo ktoś został ranny z ich bliskich, więc oni chcą jakoś pomóc, czują się w jakiś sposób zaangażowani w to i robią to w taki chyba najbardziej szlachetny, taki najprostszy sposób. Nie jadą się bić, tylko jadą, żeby ratować. No, jakby taki jest pomysł. A same działanie, już kończę, samo działanie batalionu polega na tym, że oni szkolą tych sanitariuszy i wysyłają ich na takie 2-3 tygodniowe turnusy, właściwie 2-tygodniowe konkretnie, właśnie na front. I po 2 tygodniach oni wracają i po jakimś czasie mogą znowu pojechać. To jest po to, żeby ograniczyć jakby ten stres pourazowy po przebywaniu w takim miejscu w stałym zagrożeniu, że człowiek podobno, jeżeli przebywa powyżej miesiąca w takim miejscu, to zaczynają się takie jakieś zmiany w mózgu i zmiany w emocjonalności przebywania w takim stresie. A te 2-3 tygodnie to jest jeszcze taki okres, kiedy jeszcze możesz po tym dojść do siebie. Chciałem właśnie zapytać o twoich bohaterów, o to, jak oni przechodzili to szkolenie, bo film pokazuje taką brutalność tego szkolenia, prawda? No, widz odbiera to jako takie twarde, ostre traktowanie tych ludzi. Często ma się wrażenie, że oni nie przeszli, chłopaki przynajmniej, nie przeszli przeszkolenia wojskowego. Kobiety, tam bywają też starsze osoby, takie w średnim, trochę starszym wieku, które mają problemy z tym, żeby biec w kamizelce kuloodpornej, która jest ciężka w całym tym wyposażeniu, a oni są traktowani po prostu jak poborowi. Jak to jest? Czy ktoś się wykruszył? Czy oni dali radę? Czy rezygnowali? Czy mógłbyś o tym opowiedzieć? Wszyscy ukończyli szkolenie. W ten czy w inny sposób wszyscy ukończyli szkolenie. Jakby też zasada jest w sumie taka, żeby po prostu, jeżeli ktoś nie rezygnuje i w miarę daje radę, może nie spełnia tych wszystkich warunków fizycznych, no to wtedy, tak jak powiedziałem, on albo nie pojedzie, albo pojedzie do szpitala. Ale oni od razu wiedzą, zapisują sobie, notują przy tych wszystkich działaniach, kto się do czego nadaje i na koniec szkolenia proponują, czy chcesz jechać na front, czy chcesz jechać do szpitala. Tak jak powiedziałeś, że mogło być brutalne to szkolenie. Może dla nas tak, z perspektywy jakby takiego człowieka, który nie będzie miał żadnego kontaktu z frontem albo w ogóle nie będzie miał żadnego kontaktu z tym życiem, jaki oni tam prowadzą, no to może jest brutalne, ale same warunki, jakie tam były, to jest stary jakby obóz postradziecki dla żołnierzy postradzieckich, tam gdzie oni to ćwiczą, komary, robactwo, 40 stopni ciepła, inny troszkę klimat, bo to jednak już subkontynentalny klimat, wspólne prysznice na zewnątrz. Wiesz, ja trochę... Dla mnie jak tam pojechałem, to była oczywistość, że to jest troszkę inny świat niż nasz wymuskany światek, nie? I jakby jak ktoś jedzie na szkolenie z savoir-vivre, to też pewnie czegoś takiego dotyka, tylko jedzie po to, żeby po prostu się sprawdzić, żeby coś zrobić. A ci szkoleniowcy tam traktowali ich w dość brutalny sposób, nie dlatego, że to lubią, czy że ktoś się na to tak umówił, tylko chodziło chyba o to i chodzi o to, żeby im pokazać, że to, co tutaj jest, to jest zabawa, nie? Że my się przygotowujemy, ale nie popełniamy, jakikolwiek błąd nie skutkuje jakby niczym, żadnymi konsekwencjami. A jeżeli oni chcą gdzieś tam pojechać i chcą walczyć, no nie walczyć, tylko pomagać, ale jakby być w zagrożeniu stałym, jakby jakąś utratą zdrowia, no to muszą wiedzieć o tym, że to jakby miało ich trochę uświadomić tego, gdzie oni chcą jechać, jakby co ich czeka, nie? Jakby i to o to chodzi. I to jest słuszne, ja myślę, że oni to wszyscy też czuli, że to w jakiś sposób taki, jak się na to patrzy, może w filmie do tego nie czuć, ale tam każdy znał wagę tego, z czym, po co tu przyjechał i co potem może go spotkać, jeżeli pojedzie na ten front.
I to dlatego nikt nie miał z tym żadnego jakiegoś problemu. Te starsze, te kobiety w średnim wieku może nie dawały rady, no bo nosiły na sobie 15-kilogramowe czy 20-kilogramowe kamizelki, no bo to może tak też nie widać tego w filmie, ale cały ten ekwipunek on waży. Ale i one pewnie jak pojechały, no to nie pojechały tam nie pojechały na ten front, żeby biegać w tych kamizelkach i kogoś wyciągać. Pojechali ci faceci silniejsi, czy młodsze dziewczyny. Bo akurat tak, oni wszyscy pojechali. Ale one pojechały na przykład do szpitala, ale też już wiedziały, o co chodzi. Nie wiem, jak to wytłumaczyć, bo to jest psychologicznie, wiesz, gdzie jedziesz. Ja pamiętam, jak mieliśmy taką rozmowę z operatorem. Siedzieliśmy w Kijowie i rozmawialiśmy, wtedy jeszcze mieliśmy jechać z nimi dalej na front, to później się nie udało, to już nieważne, ale chciałbym taką opowiedzieć tą historię, bo ona mnie bardzo dotknęła tak osobiście i wydaje mi się, że ona sporo odpowiada na to pytanie. Intelektualnie wiesz, gdzie jedziesz i w porządku, jedziesz gdzieś tam na front, ludzie do siebie będą strzelać, zabijają się. I dopiero jak zaczęliśmy rozmawiać o tym, że trzeba będzie wsadzić kamizelki kuloodporne w szyby w samochodzie, bo jak ktoś strzela, jak po prostu separatyści czasami przechodzą przez front, strzelają i po prostu wtedy walą w samochody z boku, taka kula jak wpada do samochodu, oni nam to zresztą tłumaczyli, to po prostu przebija cię od razu, bo kamizelka z boku jest najsłabsza i tak najwięcej ludzi ginie, jak oni ostrzeliwują jakieś samochody. To dopiero do mnie dotarło, że w sumie jak tam pojedziemy i że to coś takiego się może zdarzyć. To była prosta rozmowa, która, mimo że o tym wcześniej wielokrotnie rozmawialiśmy, to dopiero wtedy do mnie jakoś moja wyobraźnia zadziałała, że tam jest wojna, stamtąd ludzie czasami nie wracają. I wydaje mi się, że ci ludzie, przyjeżdżając na to szkolenie, też na początku często się zachowywali, jakby to była zabawa, jakby to było w porządku i że to nie jest nic wyjątkowego. Ale w momencie, kiedy cały czas ćwiczyli, kiedy się tarzali w tym błocie, kiedy wybuchały te petardy, kiedy zmieniali opatrunki na nodze, to oni sobie z każdą tą czynnością zdawali sprawę z tego, że dokąd chcą jechać i co się z nimi dzieje. I to po to jest, żeby po prostu przyzwyczaić do tego głowę, ale żeby o tym wiedzieć. Żeby wiedzieć, że w momencie, kiedy oni się tam już znajdą i będzie ta sytuacja stresogenna, to oni będą wiedzieli może nawet nie co zrobić, tylko gdzie są i dlaczego tam są. Będą wiedzieli, żeby uważać i to z jakiegoś powodu nie ginie tak dużo tych sanitariuszy. W sensie oni tam... My przyjechaliśmy w ogóle w to miejsce i tam była taka ściana, oni mają tam w siedzibie taką ścianę, gdzie wiszą te portrety osób, które zginęły. Ja wtedy, jak to przyjechaliśmy, tak jak powiedziałem, do tej siedziby, zanim jeszcze zaczęliśmy z nim jakiekolwiek zdjęcia, zobaczyłem tą siedzibę, zobaczyłem te portrety, to po prostu już wiedziałem, że ja chcę tutaj robić film, w sensie, że ja chcę o nich robić film, że to jest to. To jest właśnie, że jestem tu i chcę tutaj z nimi coś realizować, jak nie ten, to kolejny, że to jest w ogóle jakaś długa historia, która gdzieś będzie do zrobienia. I po prostu, mimo tego, że tam jest tylko kilka tych portretów, no to z jakiegoś właśnie powodu jest, że jest kilka, a nie kilkadziesiąt, że oni, krótkie, proste szkolenie, ciężkie, tak jak powiedziałeś, ale ono im coś daje i coś w nich zostawia, i oni tam jadą przygotowani w jakiś sposób na to, co się dzieje. Ono po to jest, tak mi się wydaje.